Zhiyun Crane 4 Combo to najbardziej zaawansowany gimbal w ofercie tego producenta i tak się składa, że właśnie trafił w moje ręce. Ale co ja będę przynudzał, zobaczcie sami. Od dawna zbierałem się do tego, żeby pokazać Wam auto, którym mam przyjemność ostatnio jeździć. Oto Kia Proceed GT, 204 konie mechaniczne, zamknięte w obudowie typu Shooting Brake i niezwykle się cieszę, że przy okazji recenzji tego gimbala miałem okazję stworzyć te kadry. A jeżeli już mowa o gimbalu, oto Zhiyun Crane 4 w wersji combo, a ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Gimbal Zhiyun Crane 4 Combo został mi wysłany na testy bezpośrednio przez producenta i miałem okazję pobawić się nim przez ostatnie kilka tygodni. Tak się jednak składa, że ten gimbal po testach zostanie u mnie na własność, dlatego zgodnie z przepisami oznaczam ten materiał jako sponsorowany. Zhiyun nie mieli jednak żadnego wpływu na to, jak będzie wyglądał ten odcinek, ani nie widzieli go przed jego publikacją. A gdy formalności mamy już za sobą, przejdźmy do bohatera dzisiejszego odcinka, a jest nim flagowy model w ofercie Zhiyun i ma w sobie wszystko to, co najlepsze, co Zhiyun ma do zaoferowania. A raczej miał do zaoferowania, bo premiera tego gimbala miała miejsce 9 miesięcy temu. Choć nie jest to produkt premierowy, to w dalszym ciągu jest bardzo solidną propozycją. Ale czy na pewno? Przyznam szczerze, to jest moja pierwsza styczność z produktami marki Zhiyun. Wcześniej miałem do czynienia tylko z gimbalami od konkurencji, dlatego jestem niezwykle ciekaw, jak ten produkt wypadł w testach. Tak jak już wspominałem, Zhiyun Crane 4 to obecnie najbardziej zaawansowany flagowy model gimbala marki Zhiyun, natomiast wersja Combo jest jego najbardziej rozbudowaną wersją, jaką można kupić. Gimbal przychodzi zapakowany w bardzo gruby karton, w środku którego znajduje się sztywna walizka transportowa, we wnętrzu której znajdziemy oczywiście wszystkie niezbędne akcesoria. Zawartość zestawu to naturalny gimbal ze zintegrowanym modułem bateryjnym oraz zestaw szybkozłączek umożliwiających wyważenie aparatu zarówno w poziomie, jak i w pionie. Oprócz tego, co najbardziej oczywiste, w zestawie znajdziemy także dodatkowy wspornik na obiektyw, komplet śrub mocujących papierową instrukcję oraz przewody umożliwiające komunikację oraz ładowanie podłączonego aparatu. Elementem wyróżniającym ten gimbal na tle konkurencji jest dodatkowa wbudowana lampa LED, do której dołączony jest akcesoryjny gumowy softbox. Zhiyun Crane 4 występuje w wersji standardowej dostępnej w kwocie 2699 zł, natomiast tak jak już wspominałem, w moje ręce trafiła rozszerzona wersja Combo, za którą musimy zapłacić 3179 zł. W ramach tej dodatkowej opłaty względem standardowej wersji otrzymujemy przede wszystkim komplet dodatkowych uchwytów mających bezpośredni wpływ na to, jak wygodna jest praca w tym gimbalu. I kolejno w ramach takiego zestawu znajduje się tam uchwyt statywowy umożliwiający odłożenie gimbala na jakąś płaską powierzchnię, a także dodatkowy uchwyt wspierający chwyt oraz wspornik na nadgarstek. We wszystkich ujęciach, jakie widzieliście na początku tego filmu, obciążyłem ten gimbal najcięższym sprzętem, jaki miałem dostępny w ramach swojego domowego studia YouTube'owego. Gimbal ten testowałem podłączając do niego aparat Canon R6 Mark II, obudowany dodatkowo klatką ochronną firmy Smarik, a do tego podłączony był obiektyw Canon RF 1535 f2.8L. Od razu dodam, że zestaw ten bez problemu wyważał się na gimbalu zarówno w pionie, jak i w poziomie, a ewentualna zmiana ogniskowej i zmiana długości samego obiektywu nie miała najmniejszego wpływu na to, jak sprawnie działają silniki. Myślę, że trzeba tutaj odnotować to, że zdecydowanie nie jest to limit możliwości pracy tego gimbala. Producent w swoich materiałach reklamowych pokazuje tego gimbala w trakcie pracy z Canonami, które są zauważalnie cięższe niż R6 Mark II. Natomiast to, co mi w zupełności wystarcza, to to, że bezproblemowo mogę pracować właśnie Canonem R6 Mark II z podpiętym obiektywem Canon RF 1535. I mówię o tym dlatego, że obiektyw Canon RF 1535 w trakcie zmiany ogniskowej zmienia swoją długość, środek ciężkości wysuwa się do przodu,
I jeżeli chodzi o gimbal, z którego miałem okazję korzystać wcześniej, czyli DJI RS3, no to niestety z tym konkretnym obiektywem ten zestaw sobie nie radził. W dzisiejszych czasach standardem jest nagrywanie materiałów zarówno w formie poziomej, jak i w formie pionowej. W przypadku tego zestawu mamy bezproblemową możliwość wyważenia aparatów zarówno właśnie w wersji poziomo, jak i pionowo, bez potrzeby dokupywania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów. Konwersja zestawu gotowego do nagrywania w poziomie na taki do nagrywania w pionie nie wymaga żadnych narzędzi i odbywa się poprzez odłączenie od zestawu jednego ramienia. Z racji tego, że wszystko polega na odpięciu szybkozłączek, no to tak jak już mówiłem, nie będą do tego potrzebne żadne klucze czy inne narzędzia. Ergonomia pracy z tym gimbalem stoi na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim, to już wspominałem na początku filmu, mamy tutaj zintegrowany moduł, w którym bateria znajduje się na sztywno umieszczona w rączce gimbala. Z jednej strony może mieć to wpływ na żywotność samego urządzenia, natomiast przyznam szczerze, nie znam nikogo, kto wymieniałby baterię w swoim gimbalu z racji tego, że ona się zużyła. Natomiast znam osoby, które miały tą nieprzyjemność, że przypadkowo rozłączyły moduł bateryjny od rączki, czy też od całego modułu gimbala, powodując przy tym niemałe problemy. W przypadku tego gimbala mamy więc wariant zdecydowanie bezpieczniejszy, no i jakby nie patrzeć, jest to jeden element mniej do złożenia, jeżeli transportujecie gimbala w walizce. Jeżeli chodzi o dodatkowe rączki, to tutaj mamy całkiem pokaźne możliwości regulacji. Możliwa jest zarówno zmiana długości samego ramienia poprzez element zaciskowy dostępny, no właśnie tuż bezpośrednio na rączce. Zmiana tego również nie wymaga żadnych innych dodatkowych narzędzi. Sama rączka ma także możliwość zmiany kąta nachylenia względem samego gimbala, także myślę, że każdy tutaj będzie w stanie dopasować gimbal tak, aby pracowało mu się z nim wygodnie. Po drugiej stronie mamy możliwość zamocowania wspornika na nadgarstek i tutaj muszę przyznać, co do słuszności i do w ogóle przydatności tego rozwiązania, miałem największe sceptyczne uwagi na początku, natomiast im dłużej pracowałem z tym gimbalem, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, jak niesamowite jest to rozwiązanie i jak bardzo innowacyjny pomysł. No bo nie da się tutaj ukryć, kosztem niewielkiego przyrostu wagi otrzymujemy bardzo duże ułatwienie w pracy oraz bardzo dużą poprawę komfortu oraz samej ergonomii. I oczywiście, tak jak w przypadku rączki, o której mówiłem wcześniej, tutaj również mamy dosyć spory zakres możliwości regulacji kąta, w jakim pochylony jest ten wspornik, także tutaj również większość z Was nie powinna mieć żadnego problemu, aby dopasować go do swoich potrzeb. Zarówno wspornik, jak i dodatkową rączkę mocujemy do rozety znajdującej się na gimbalu i mamy tutaj możliwość wyboru, który element zamontujemy po której stronie, także nie ma znaczenia to, czy jesteście prawo czy leworęczni, bo będzie się to dało dostosować. Ciekawym rozwiązaniem wyróżniającym ten gimbal od produktów konkurencji jest wbudowana lampa LED o mocy 10 W. Jest to lampa typu Bicolor z możliwością zmiany temperatury barwowej w zakresie od 2700 Kelwin do 5500 Kelwin. Zarówno regulacja temperatury barwowej, samo włączenie tej lampy oraz zmiana tego, jak mocno ona świeci, odbywa się przy pomocy jednego pokrętła znajdującego się z prawej strony obudowy, a sama regulacja pracy tej lampy jest możliwa w skokach co 10%. Raczej nie traktowałbym tego jako waszego głównego źródła światła w ramach codziennej pracy, natomiast zdecydowanie jest to coś, co może się przydać w awaryjnej podbramkowej sytuacji. Moje wrażenia z użytkowania tego gimbala są naprawdę bardzo dobre i tutaj największy wpływ na tą fajną ergonomię pracy ma właśnie ten wspornik na nadgarstek, który początkowo wydawał mi się takim sceptycznym pomysłem. I zdecydowanie na plus jest oczywiście to, jak dużą możliwość regulacji mamy zarówno tego wspornika, jak i dodatkowej rączki. Nie miałem absolutnie żadnego problemu, żeby dopasować ten gimbal do tego, aby po prostu pracowało mi się z nim wygodnie. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na te dobre wrażenia, jest to, że gimbal po prostu dysponuje odpowiednią mocą i praca ze sprzętem, który posiadam, odbywa się po prostu bez żadnego problemu. Całkiem fajnym rozwiązaniem jest także to, że silniki sygnalizują gotowość do pracy diodami LED i tak na przykład jeżeli podczas wyważania coś pójdzie nie tak, to diody sygnalizują nam czerwonym kolorem, którą oś musimy jeszcze skorygować.
Oczywiście nie ma produktów idealnych i nie inaczej jest w tym przypadku. W trakcie testowania, użytkowania tego sprzętu natknąłem się na coś, co troszeczkę mnie irytowało, a mowa tutaj mianowicie o mocowaniu zarówno tego wspornika z dodatkową rączką, jak i wspornika na nadgarstek. Niestety do zamocowania tych uchwytów konieczny jest klucz imbusowy. Wydaje mi się, że na pewno wygodniejszym i szybszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie tam jakiejś szybkozłączki. Być może całość byłaby odrobinę cięższa, natomiast ja bym osobiście wolał takie rozwiązanie. Wiadomo, każdy z nas dobiera sprzęt do swoich preferencji. Natomiast to będzie miało znaczenie tak naprawdę tylko dla tych, którzy bardzo często rozmontowują sprzęt, na przykład do tego, żeby schować go do walizki na czas transportu. Jeżeli transportujecie sprzęt już złożony, gotowy do pracy, nie rozkręcacie go zbyt często, no to myślę, że nie zauważycie niedogodności z tego wynikających. W ramach podsumowania przyznam szczerze, jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczony jakością sprzętu, jaki trafił w moje ręce, bo wydawało mi się, że branża taka jak gimbale do nagrywania jest w pełni zmonopolizowana przez jednego producenta. I co mogę powiedzieć? Zion radzi sobie tutaj na tym polu naprawdę bardzo dobrze. Jest to propozycja warta rozważenia, natomiast to, co dla mnie najbardziej istotne, praca z tym gimbalem była po prostu bezproblemowa, a ze względu na zastosowane w nim rozwiązania ergonomiczne bardzo wygodne.